Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj chwilę przy gołębiach młodych w związku z licznymi pytaniami, telefonami, MMS-ami, SMS-ami i najróżniejszymi zapytaniami. Tak, jeśli chodzi o podstawowe pytanie, pytanie dotyczy podstawowe sprawy adeno, jak zapobiegać chorobie adeno. Powiem tak, zaleceniem i stosuje się do tego Tomka Klimczaka jest szczepienie gołąbków szczepionką RP. Szczepionka RP czy RP-WAC, bo to jest ta sama szczepionka, tylko ma dwie nazwy. Przyzwyczajony jestem do nazwy, która była wcześniej, jest to słowacka szczepionka, a dystrybucja na terenie Polski jest pod RP-WAC. Ona zapobiega adeno i młódki u mnie są szczepione tą szczepionką w momencie, jak mają być odkładane, czyli albo to jest w momencie odłożenia, albo nawet, bo jak ją otwieram, to po prostu wyszczepiam całą szczepionkę, więc parę młodych zawsze jest doszczepianych, czasami takie co za 3-4 dni będą odłożone, więc jeszcze przy rodzicach, a większość jest w momencie odkładania. Biorę szczepionkę, otwieram i wyszczepiam całą, plus to co zostanie to na takich do odłożenia za kilka dni, co tam jakby na lotowym czy w rozpłodzie, w gniazdach po prostu co siedzą, bo nieistotne gdzie te gołębie, istotny termin szczepienia, więc to jest u mnie robione pierwsze szczepienie. Drugie szczepienie teraz, jest ich więcej, jest mi wygodniej, robił mi Tomek, akurat było to wczoraj. Wczoraj Tomek przyjechał, robił drugie szczepienie. Drugie szczepienie można robić też RP-WAC. Tak Tomek generalnie zaleca w tych hodowlach, co pojawia się adeno. Ja osobiście drugi raz szczepię mykosalmowirem, ze względu, że mykosalmowir też zabezpiecza drogi oddechowe, salmonellę i paramiksowirozę oczywiście. Jest to drugie szczepienie tą szczepionką. Gołąbki jeszcze będą szczepione trzeci raz. Będą szczepione trzeci raz przeciwko ospie i skojarzone to będzie ze szczepionką przeciwko salmonellozie. I szczepienie przeciwko ospie myślę, że może być bardzo ważne, ponieważ już do mnie kolega jeden napisał, wysłał mi zdjęcie, że u jego gołębi młodych wystąpiła już ospa i mają ospę. U mnie są gołębie dorosłe też szczepione na ospę, ale wejdzie taki jeden obcy młody do gołębnika, zarazi i może być epidemia ospy. Także skoro już, pokazał mi zdjęcia, już u niego się pojawiła ospa, znajomy, z którym mam kontakt, co to jest, jak to leczyć, no to jak już ospę dostaną, to jest troszkę kiepska sprawa, więc najważniejsza jest tutaj jakby profilaktyka w tym zakresie i te szczepienie na ospę ja osobiście go robię i uważam, że jest ważne, bo potem jak wystąpi ospa w czasie sezonu, czy w kabinie, po lotach treningowych, czy coś tam, nie wiem, bywają lata, że nie ma ospy, bywają lata, że jest epidemia, a w tym roku, skoro już gdzieś tam koledzy mi zgłaszają, że ospa się u nich pojawia, u gołębi młodych, no to obawiam się, że może być pod tym względem ciężki rok. Nie wiem, od czego to jest uzależnione, od hodowli komarów czy czego, bo one pewnie przenoszą tą ospę, ale może to być ciężki rok, więc ja wolę zaszczepić, szczepię co roku, szczepię wszystkie gołębie lotowe, także rozpłodowe, mimo że ospa niby jest na całe życie, to trudno, nie jest to jakiś taki zabójczy koszt, więc szczepię te gołębie na tą ospę po prostu co roku. Jeśli chodzi o chorobę gołębi młodych, tak zwane adeno,
Tu trzeba monitorować, że tak powiem, bardzo mocno. Na pewno też szczepienie bardzo pomaga. W momencie, gdy gołąbki tracą apetyt, dzisiaj nie jedzą, bo trochę za wcześnie karmię i jak się okazuje, karmisz trochę wcześniej i już jest niezainteresowanie tą karmą. Widzę, że one by chciały polatać, jak polatają, to jednak inną porcję karmy jedzą, a widzę, że zamknięte to się nie kwapią do jedzenia, więc o takie znaczy może nawet warto wspomnieć o chorobie gołębi młodych, bo czasami tak, taki objaw, że nie zjadły, to albo przekarmiliśmy, daliśmy za dużo i trzeba sobie znaleźć przyczynę, albo faktycznie jeszcze to jest efekt szczepienia, że mają mniejszy apetyt dzisiaj, dlatego je nie wypuszczałem, bo jak mają mniejszy apetyt i słusznie, to bym miał ciężko je zwołać, więc w sumie bardzo dobrze, że ich nie wypuściłem, bo widzę, że karma została i taki objaw niezjedzonej karmy, chociaż tam jeden pobiera, może okazać się też tym, że gołąbki łapie adenowirus. Adenowirus taki po szczepieniu, po stresie, po zmianach, po różnych rzeczach trzeba się tego spodziewać. No ja mówię, były szczepione wczoraj, wczoraj, dokładnie, wczoraj były szczepione. Wczoraj były szczepione, bo jeszcze mówiliśmy o locie, o przekładaniu lotu, jak tam, czy oni mają lot. Oni mają akurat lot w niedzielę, lecą zgodnie z planem. Zobaczymy, jak ta pogoda się poukłada. W każdym bądź razie tu jedzą. Zobaczymy wieczorem, czy wszystko wyjedzą, bo troszkę szybciej karmię i nie było oblotu i będę widział, jaka reakcja. Jak już są wymioty i woda w wolu, to już jest sytuacja taka mocno awaryjna. Powiem szczerze, skoro pojawia się taki symptom delikatny, no to najprostszym sposobem jest po prostu jak one nie chcą jeść i się wycofują z tego jedzenia, chyba że nie chcą być nagrywane, to jest po prostu zabrać tą karmę i chyba tak zrobię, skoro one to mają gdzieś. Zabiorę tą karmę i zobaczymy. To jest najlepsza metoda na to, żeby tak powiem zapobiegać. I druga sprawa, stosuję na przykład krople żołądkowe na poprawienie apetytu. To takie naturalne środki, a jak mówię, to trzeba zawsze mieć rękę na pulsie i obserwować, co się dzieje. Tak akurat dzisiaj chciałem nagrać filmik o adeno i nie wiem, czy przypadkiem, chociaż z tej strony tu jedzą i dobijają, więc ja im tą karmę zabiorę, wysypię z powrotem do wiaderka i nie będzie papu. Skoro nie chcą jeść, to nie będą jadły i tyle. Sypałem to do wiaderka. I to jest najlepsza metoda stosowana u mnie na problemy trawienne. Najlepsza metoda to głodówka, choć pewnie nie będę ich jutro wypuszczał, bo są loty. My w niedzielę no to ze 3 dni teraz będą pozamykane, więc poobserwujemy, jak się zachowują. Aha, tak a propos karmienia, nie chciały mnie te młode słuchać. Wysypałem im tą karmę, a teraz karmiłem gołębie lotowe, no przed lotem, no i zostało trochę karmy, które już nie dojadły, więc tu wrzuciłem resztę młodym w tych karmnikach. No to po prostu za wcześnie karmiłem, bo nie była ich pora karmienia i one nie chciały jeść, bo widzę, nie wyglądają na chore, teraz już dziobią tak jak powinny. Zostały jeść wcześniej, bo chciałem jechać z córką na basen i nie chciałem się potem tu z tymi młodymi męczyć. No i się okazało, że jak widać było, nie chciały jeść, a wystarczyło tylko porę przyspieszyć jedzenia, a jak teraz wiadomo jest później niż miały. Zabrałem im to jedzonko, tam podziubały trochę mimo wszystko i odeszły od karmnika, a teraz o jak się rzuciły na jedzenie i podejrzewam, to wszystko elegancko wydziobią, wybiorą, czego gołębie lotowe nie chciały. No i także chyba raczej jednak choróbska nie ma, a już tak się troszkę
obawiałem tego adeno. Najlepsze lekarstwo na adeno jest głodówka, krople żołądkowe do wody, plus te szczepienia, profilaktyka. No i trzeba dmuchać na zimne i obserwować każdy objaw właśnie jakiegoś tam braku apetytu, zmiany pogody. Jak przychodzą upały, to wtedy staram się dołożyć im elektrolitów. Każda taka nagła zmiana pogody, ocieplenie nagłe działa tak, że może przyjść adeno, jakieś fala deszczy długa, wilgotność długa, że może coś się pojawić. No, trzeba te młode monitorować na bieżąco i być uczulonym, i wtedy jakby trochę bardziej się da zakwaszacz, dla propolis na karmę. Normalnie nic się nie daje, a profilaktyką się działa w sytuacjach, kiedy są zagrożenia i kiedy to adeno może wystąpić, więc po szczepieniu może być stres i za jakiś czas może się coś pojawić tak samo, więc wszystkie sytuacje stresowe trzeba po prostu monitorować i trzymać rękę do pulsie i jakby nie dopuszczać do tego adeno, żeby ono po prostu nie nastąpiło, albo reagować zanim ono nastąpi. Plus te szczepienie RP, które jakby w pewnym stopniu ogranicza albo powoduje łagodny przebieg, ale też nie jest tak, że jest stuprocentowe, więc to jest moja młodzież, która wydawało się, że jest chora, a one po prostu tylko były niegrzeczne. Ale dzisiaj po szczepieniu takie to było, że pewnie bym ich nie zdążył zwołać przed wyjazdem z córką na basen i miałbym problem, a tak spokojnie. No dzisiaj nie latały, jutro ludzie mają loty, też nie będą latały. W poniedziałek my mamy lot, też nie będą latały, więc dopiero we wtorek je wypuszczę, więc będę widział, jak się zachowują po szczepieniu. Teraz te 3 dni będą zamknięte. No i tak samo, jeśli chodzi o karmienie, to zawsze staram się je karmić o podobnej porze. Tak mi to wychodzi, jak wracam z pracy, po to, żeby rano się robi obloty gołębi dorosłych, żeby potem móc wypuścić młódki i żeby jak wrócę z pracy je zawołać, żeby weszły, żeby po południu był spokój, ewentualnie zrobić obloty starych, chociaż ja ostatnio nie oblatuję starych po południu, albo po prostu spokojnie gdzieś jechać i zajmować się innymi rzeczami. To one właśnie po pracy są karmione raz dziennie, nie 2 razy dziennie. Dzisiaj akurat, żeby dojeść resztki, no to 2 razy dziennie będą pokarmione, bo poprzednie karmienie zostało zabrane. No i teraz po prostu pewną porcję karmy tutaj, co nie zjadły, czego nie chciały gołębie lotniki. Także lotniki oczywiście dostały zasyp do oporu, wieczorne karmienie, ile tam wlezie. Przyjechałem z basenu i poszedłem teraz karmić gołąbki. Córeczka się wyszalała na basenie, także trochę dzień dziecka miała, mogła sobie trochę z nią czas spędzić. I teraz odkarmiam te gołębie i tu resztki, mówię, dam, żeby nie leżały, żeby rano oczywiście dostaną jeszcze gołębia. Koszowanie jest na tyle wcześnie, że zobaczymy, zawsze są problemy z jedzeniem rano tych gołębi, więc teraz na szczęście zjadły ile zjadły, więcej już zjeść nie chciały. No i tyle, zobaczymy jak lot wyjdzie, jaka pogoda. Właściwie ta pogoda będzie najbardziej kluczowym aspektem, bo czy się uda, czy się nie uda, trzeba będzie obserwować, bo jest ciężka sytuacja, jak to zaplanować. Także dziękuję za uwagę. Jeśli coś, moje rady odnośnie tutaj adeno, młódków pomogły, no młodziaki jak widać dużo lepiej teraz wyglądają, już wyglądają takie weselsze. Nie wiem, co im było parę godzin temu zupełnie inaczej się zachowywały, a teraz jak im głodek
Może się wykąpały na tym deszczu w wolierach albo co, nie wiem. Jakieś takie były niemrawe troszeczkę, a teraz już zupełnie inaczej reagują. Już są dużo weselsze. W sumie fajne grubaski, tak na nie patrzę, że dosyć fajna ekipa. No i zobaczymy, jak się będą sprawowały. Na razie się uczą latać powolutku, ale wiadomo, one za ile? 2 miesiące? Nie, za 3 miesiące. Mamy końcówkę czerwca. Początek czerwca, początek lipca, nie no, 2 miesiące z hakiem. No to za 2 miesiące, początkiem sierpnia, no to będą już musiały, 2 miesiące mają, 2 miesiące, tak by nauczyć się latać, nabrać ogłady, formy, mocy, no i 2 miesiące. Niby dużo czasu. Jak był marzec, to do maja, do lotów starych też były 2 miesiące. Wydawało się, że jest dużo, a wcale tego czasu tak dużo nie było. Też oblatać te gołębie, żeby to latać zaczęło. Te same problemy, także te same problemy z młodymi. 2 miesiące czasu, żeby zacząć je, tak myślę, za 2 miesiące, jak będą dobrze latały. Nie wiem, którego mamy pierwsze loty, ale tak jakby się udało 2 tygodnie przed lotami je ruszyć na jakieś wywózki. Wszystko zależy od tego, jak zdrowie, jak obloty. Więc to jest taka długa, mozolna praca. Na razie moje młodziaki tak wyglądają, są karmione, robione szczepienia. Teraz jeszcze te szczepienia trzeba dokończyć, a i później będziemy działać dalej. No i teraz z problemami właśnie żołądkowymi stosuję dla ludzi krople żołądkowe. Podaję je do wody. No i fajna sprawa dla gołąbków młodych. Znaczy, wydaje mi się, że to pomaga po prostu. No i tu karmienie mojej młodzieży. Tak obecnie wyglądają. Dzisiaj dużo burz i deszczu, więc postanowiłem ich nie oblatywać, bo no, żeby nie zamokły, żeby burza jakaś nie porwała, żeby mieć troszkę czasu na popołudniu też zabrać dzieci na basen i tak dalej, żeby nie musieć się martwić co tu z gołębiami i musieć ich pilnować i tak jakby mieć wolną rękę, więc nie były oblatywane. Zresztą są po szczepieniu, więc chciałem zaobserwować, jak się po szczepieniu zachowują. Właśnie tutaj odnośnie szczepienia Tomek Klimczak mi je szczepił i mam też dużo zapytań o prowadzenie młodych, o różne związane z tym jakby zabiegi medyczne. Wiem, że do Tomka hodowcy dzwonią, bardzo ciężko się mają dodzwonić. Jedziemy z Wikusią na basen. Ciekawe, czy... Drzewka! Drzewka? Jakie drzewka? Tutaj! Tak, więc dziękuję za uwagę. Jeśli Was coś interesuje, napiszcie w komentarzach pytania. Postaram się nagrać na ten temat materiał i odpowiedzieć Wam. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot.